No hej, witajcie na kanale EV Repair, kanale, na którym chcę Wam pokazać, że samochody elektryczne, jak i hybrydy w tym wypadku, to nie jest czarna magia. Mamy taką niesamowitą sposobność, przyjechał do nas klient z samochodem Nissan L9, także pokażemy Wam trochę, jak wygląda chińska motoryzacja w swoim pierwotnym znaczeniu i rozumieniu. Oglądajcie! Zobaczcie, jak ten samochód w ogóle wygląda. To jest gigantyczne auto. Samochód jest hybrydą, czyli to jest kombinacja silnika spalinowego z silnikiem elektrycznym. Klamki mamy wysuwane jak w Tesli, ale to nie wszystko, co mamy wysuwane. Zobaczcie, mamy wysuwany próg. I to nie jest taki próg z papieru, tylko to jest naprawdę solidna konstrukcja, na której mogę stanąć. Zobaczcie, cyk, wjeżdża. Teraz otwieramy drzwi i wyjeżdża. Także jest to naprawdę niesamowite, przynajmniej jeżeli chodzi o zewnętrzną emanancję. Samochód wydaje się być bardzo jakościową produkcją. Dodatkowo wszystko mamy wykończone w skórze ekologicznej, w takim bardzo fajnym kolorze. Zobaczcie, jak to wygląda. Tutaj mamy Wiktora, nim się nie przejmujcie. Zobaczymy też z tyłu, jak to wygląda. O kurczę. Wow. Nie no, Wiktoria, musisz to sfilmować dla naszych widzów. Nie dosyć, że fotele wentylowane, to jeszcze każdy indywidualnie regulowany, a z tyłu mamy dodatkowe siedzenia. Ile tam ich jest, Wiktoria? Dwa dodatkowe, czyli 6-miejscowy, tak jak te takie najbardziej premium modele Tesla Model X. Z tyłu panel do sterowania, no co prawda bez wyświetlacza, ale mimo wszystko to wszystko jest elegancko wystylizowane. Także zobaczcie na to, to jest coś, co montujemy jako akcesorium, znaczy nie montujemy, bo my akurat uważamy, że akcesoryjnie to jest niebezpieczne, no ale zakładam, że to jest przetestowane, bo mamy tu ISOFIX, też przy okazji mocowanie do fotelików. I zobaczcie, rozkładane stoliki. I tutaj jakiś taki schowek na gazety, gazetownik. Nie no kurczę, jestem pod dużym wrażeniem. Niestety ten materiał długo nie potrwa. Zobaczmy, co się kryje pod bagażnikiem może, znaczy pod tylnym. Akurat coś tutaj klient wozi, czyli te siedzenia, tak jak w moim miksie, można złożyć i tu mamy taką powierzchnię ładunkową. No nie wiem, czy mogę, dobrze, spróbujmy. Wow. I teraz pytanie, czy można to złożyć? Nie. A, można. Nieźle. Czyli tu mamy pełne regulowanie siedzeniami. Możemy siedzenia składać i rozkładać elektronicznie, czyli tak jak mamy w najnowszym Juniperze. Zabezpieczenia ze stali nierdzewnej. W momencie, kiedy wkładamy jakieś rzeczy do samochodu, to też do Tesli takie coś kupujemy jako akcesorium, przynajmniej do Tesla Model Y. Aczkolwiek ten samochód, jeżeli chodzi o wyposażenie i taką i wielkość, to bym porównał bardziej do X jednak zdecydowanie. Dobrze, zobaczmy, co jest dalej. Pan teraz nam pokaże, jak działa kick sensor. Nie, no. O, działa. Kick sensor działa. Mamy tutaj chińskiego standardu niestety gniazda ładowania. Czyli jeżeli byśmy chcieli się ładować, no to musimy użyć adapterów. Samochód jest hybrydowy, także z drugiej strony mamy wlew paliwa. Ciekawe, czy kiedyś pojawi się... no. Klapka oczywiście zamykana elektrycznie. Dobrze, przejdźmy do strony kierowcy. Od razu widzimy, że schowek tutaj jest bardzo duży, a przy okazji widzimy też, że tak zwany kąt otwarcia drzwi jest też bardzo szeroki i wsiadanie jest raczej proste. Tutaj Wiktor trochę rozebrał samochód, także będziemy przeszkadzać mu w akcji. Tutaj, jak widzicie, jest wyświetlacz w kierownicy zintegrowany, czyli instrument cluster w takiej formie szczątkowej jest dostępny tutaj z kierownicy. Tutaj mamy, na jakim znajdujemy się akurat w trybie jazdy, akurat w trybie parking jesteśmy. Tutaj mamy chyba, jeżeli dobrze kojarzę, naładowanie baterii. Tutaj, co my tu mamy? Electric. Dobrze, to jest zatankowanie paliwa i naładowanie baterii i wyestymowane na poszczególnym z paliw, ile jesteśmy w stanie przejechać kilometrów. No, kierownica multimedialna, ale ascetyczna, czyli podobna do tego, co mamy w Tesli. Dodatkowo dwa bardzo duże wyświetlacze, bardzo duże, z dużą ilością funkcji. Tutaj mamy, jak zakładam, ładowarki indukcyjne, także sobie też to sprawdzimy. Tak, oczywiście. I tutaj proszę, przy okazji od razu mamy taki komunikat, jak tylko położyłem telefon. Schowek rozchylany na dwie strony, taka konstrukcja jak w większości high-endowych samochodów. No i oczywiście tutaj na kubki takie schowki. Ja postaram się nagrać to, jak wygląda wyświetlacz HUD. O, widzicie? Tutaj
Macie pokazane, że akurat jesteśmy w trybie parking, mamy pokazaną godzinę. Zakładam, że w trybie jazdy mamy pokazane podobne rzeczy jak tutaj na klasterze. Właśnie też się dowiedzieliśmy od pana, który jest właścicielem, że samochód ma wbudowaną lodówkę. Zobaczcie. Przy okazji coraz więcej ciekawych funkcji. Tu mamy ekran dodatkowy. Powiem wam, że to jest fajna sprawa, szczególnie jak się ma dzieciaki. Tak naprawdę ten samochód może służyć jako taki właśnie na dalekie podróże, gdzie dzieciaki mogą sobie oglądać niezależnie jakieś filmy, grać w gry i mnóstwo innych rzeczy. Ekran poza tym jest bardzo duży. Tak, podobne rozwiązania widziałem w jakichś tam samochodach takich większych vanach. Dodatkowo mamy oczywiście aluminiowe obręcze z wstawkami aerodynamicznymi. 21 cali to jest 265 na 45, czyli relatywnie wysoki profil, 21 cali. Czyli koła nieco mniejsze tylko od tego, co mamy w wersjach performance Tesli. Mówię tutaj o Tesli oczywiście model Y. No i też nie najgorszej marki, czyli to nie są opony jakieś tam chińskie wstawione, tylko mamy tutaj opony Michelin Pilot, czyli absolutnie nie najgorszą kompletację. Tak, no przede wszystkim, jakbyś mogła też pokazać tam u góry, mamy oczywiście lidar. Tak, to jest charakterystyczne dla wielu chińskich marek, że posiadają właśnie tego typu rozwiązania. Dodatkowo mamy light bara, który pojawił się w Tesli dosłownie w tym roku, w najnowszej edycji Junipera. No i wcześniej w Cybertrucku. Chińczycy już mają to od dawna. Ja osobiście nie mam tu jakiegoś szczególnie wyrobionego zdania na temat tego light bara, czy on jest fajny, czy nie. Nie robi to dla mnie aż takiej dużej różnicy. Ja osobiście na przykład, jeżeli chodzi o Teslę, mam spory sentyment do starszego designu i to nie robi na mnie jakiegoś gigantycznego wrażenia. Natomiast ogólnie jest to nowoczesne rozwiązanie. I tutaj mamy właśnie tego typu rozwiązanie, które w pewnym sensie zaburza nam sposób patrzenia na europejską motoryzację. Mamy samochód, który wygląda bardzo fajnie, jest świetnie wyposażony. Nie znam reszty jego parametrów, może uda nam się je sprawdzić. Natomiast, co jest ważne, ten samochód na Ukrainie, czy w Ukrainie, kosztuje 84 tysiące dolarów. W Chinach w okolicach 70 paru tysięcy dolarów. Więc jest to samochód, który kosztuje zdecydowanie mniej niż Tesla Model X, oferując w zasadzie wszystko to samo, a nawet więcej, jeżeli chodzi o wyposażenie. Jest to samochód, który potencjalnie jest wygodny, dodatkowo jest bardzo dobrze wyposażony. No i teraz musimy sobie zadać poważne pytanie, czy jesteśmy gotowi na taką właśnie konkurencję. Dziękuję Wam za lajkowanie, oglądanie, subskrybowanie i serdecznie zapraszam do dalszego oglądania naszego kanału, bo bez Was nie moglibyśmy dotykać takich samochodów. Trzymajcie się, cześć!